Lekcja 1. Letnia wolność. Mamy wolne na lato. To takie wyzwalające uczucie. Wiem, ostatniego dnia szkoły wybiegliśmy z przyjaciółmi na jasne, letnie słońce. Brzmi ekscytująco. Co zrobiliście najpierw? Pojechaliśmy prosto do parku na piknik. To był idealny sposób na świętowanie. Piknik brzmi wspaniale. Przywiozłeś jakieś smakołyki? Tak, spakowaliśmy kanapki, owoce i trochę domowych ciasteczek. Pyszne. Brzmi jak świetny początek wakacji. Zdecydowanie. Tego dnia stworzyliśmy mnóstwo wspaniałych wspomnień. Już nie mogę się doczekać, aż usłyszę o twoich przygodach tego lata. Lekcja 2. Prezentacja danych. Tak, wszystko gotowe. Przygotowałem też kilka wykresów, żeby uzupełnić dane. Świetnie. Wizualizacje mogą naprawdę uatrakcyjnić prezentację. Dokładnie. Ułatwiają zrozumienie trendów. Jakie wykresy stworzyłeś? Tworzyłem wykres liniowy, aby pokazać zmiany w czasie i wykres słupkowy dla porównania. Brzmi efektownie. Ćwiczyłeś już prezentację? Trochę, ale chętnie przyjmę opinię. Chętnie pomogę. Czulne ćwiczenia mogą dodać Ci pewności siebie. To byłoby super. Przejdziemy do tego później. Lekcja 3. Bezpieczeństwo lotów. Właśnie się dowiedziałem, że nasz lot potrwa około 8 godzin. Brzmi jak długi czas. Myślisz, że znów będziemy musieli przechodzić kontrolę bezpieczeństwa? Dobre pytanie. Ciekawe, czy będziemy musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa, kiedy się zatrzymamy? Mam nadzieję, że nie. Byłoby strasznie męczące ciągłe wyciąganie wszystkiego z torby. Dokładnie. To uciążliwe, zwłaszcza z tym całym czekaniem. Poza tym, jeśli będziemy musieli przesiadać się jeszcze raz, możemy nie zdążyć na lot przesiadkowy. Jasne. Sprawdźcie politykę linii lotniczych, żeby mieć pewność. Świetny pomysł. Lepiej być przygotowanym niż zaskoczonym. Zgadzam się. Zapytajmy też kogoś na lotnisku dla bezpieczeństwa. Lekcja 4. Odnawianie naszego narodu. Przyrzekliśmy wyznaczyć jasny kurs na odnowę naszego narodu, prawda? Tak, to kluczowe dla przyszłości. Jak myślisz, jaki powinien być nasz pierwszy krok? Uważam, że musimy zebrać opinię społeczności, aby zrozumieć jej potrzeby. To solidny plan. Współpraca z ludźmi może prowadzić do lepszych rozwiązań. Zdecydowanie. Chodzi o stworzenie partnerstwa ze społecznością. Powinniśmy również skupić się na edukacji, aby dać siłę młodemu pokoleniu. Zdecydowanie. Edukacja jest kluczem do zrównoważonej przyszłości. Myślę, że powinniśmy również rozważyć inicjatywy proekologiczne. Świetny pomysł. Ochrona naszej planety jest kluczowa dla każdego planu odnowy. Lekcja 5. Życie na farmie. Co do dole są konie i krowy. Widziałeś je kiedyś w akcji?
Tak, fascynujące jest to, jak krowy odganiają od siebie muchy. Wyglądają na bardzo zrelaksowanych, kiedy to robią. To całkiem zabawne. Naprawdę, a konie mają tak wyjątkowe osobowości. Uwielbiam, jak ze sobą wchodzą w interakcję. To tak, jakby mieli swój własny język. Dokładnie. Obserwowanie ich na boisku jest takie uspokajające i przyjemne. Zastanawiam się, jakby było opiekować się nimi na co dzień. To musi być mnóstwo pracy, ale też bardzo satysfakcjonujące. Zdecydowanie. Przebywanie w towarzystwie zwierząt przynosi poczucie spokoju. Lekcja 6. Rekomendacje hotelowe. Brzmi dobrze. Masz jakieś rekomendacje odnośnie stron internetowych do rezerwacji hoteli? Tak, jest ich całkiem sporo. Czy korzystałeś już z któregoś? Wypróbowałem kilka, ale zawsze szukam najlepszych ofert. Rozumiem. Ważne jest znalezienie równowagi między ceną a jakością. Dokładnie. Jaka jest Twoja ulubiona strona internetowa do rezerwacji hotelu? Często korzystam z narzędzia porównującego ceny na różnych platformach. To sprytne. Oszczędza czas i gwarantuje najlepszą cenę. Ponadto opinie użytkowników pomagają podejmować świadome decyzje. Zdecydowanie. Cenię szczere opinie od innych. Lekcja 7. Koszty zakwaterowania. Zdecydowanie. Przede wszystkim powinniśmy priorytetowo traktować koszty zakwaterowania. To mądre podejście. Myślałeś o hostelach? Tak, hostele mogą być świetną, przyjazną dla budżetu opcją. Dają również okazję do poznania innych podróżników. Dokładnie. Fajnie byłoby dzielić się doświadczeniami z nowymi ludźmi. A co sądzisz o dzieleniu pokoju z obcymi ludźmi? Myślę, że może to być ciekawe, choć na początku może wydawać się trochę niezręczne. Prawda. Chodzi o to, żeby być otwartym na nowe doświadczenia, prawda? Zdecydowanie. Poza tym pomaga uczynić podróże bardziej przystępnymi cenowo. Lekcja 8. Komunikacja biznesowa. Przejrzysta komunikacja jest podstawą płynnego funkcjonowania firmy. Zdecydowanie, dzięki temu wszyscy mają takie same cele i oczekiwania. Nieporozumienia mogą prowadzić do kosztownych pomyłek i nieporozumień. Tak, regularne aktualizacje i otwarte kanały przesyłania opinii pomagają zminimalizować te problemy. Ponadto w kontekście biznesowym kluczowe jest używanie jasnego i zwięzłego języka. To prawda, unikanie żargonu sprawia, że informacje stają się dostępne dla każdego. Zachęcanie do zadawania pytań i dyskusji sprzyja także tworzeniu atmosfery współpracy. Dokładnie tak, gdy pracownicy czują się swobodnie komunikując się, podnosi to morale. Ostatecznie skuteczna komunikacja może zwiększyć produktywność i spójność zespołu. Lekcja 9. Rezerwacja miejsc. Zaleca się dokonanie rezerwacji miejsca w celu zagwarantowania jego dostępności. Brzmi mądrze. Nie chciałbym zostać bez dobrego miejsca. Dokładnie.
To może być bardzo stresujące, jeśli musisz się spieszyć w ostatniej chwili. Ponadto wcześniejsza rezerwacja miejsca daje spokój ducha. Zdecydowanie. Wolę mieć pewność, że mam zapewnione miejsce. Czy kiedykolwiek spotkałeś się z brakiem dostępności miejsc? Tak, to było dość frustrujące. Nauczyłem się tego na własnej skórze. Mogę sobie wyobrazić, chcę tego całkowicie uniknąć. Zarezerwujmy nasze miejsca możliwie jak najszybciej. Lekcja 10. Doświadczenia w hostelach. Podróżowanie w hostelach może być fajne, ale co jeśli czuję się samotny? To uzasadnione obawy. Często tak się czujemy w nowych miejscach. Zgadzam się. Czasami atmosfera też może być przytłaczająca. Czy pomyślałeś o dołączeniu do zajęć grupowych, aby poznać innych ludzi? Tak, to zdecydowanie może pomóc przełamać lody. Wiele hosteli oferuje swoim gościom wycieczki i imprezy towarzyskie. To świetny sposób na nawiązanie kontaktu z innymi podróżnymi. Dokładnie. A do tego będziecie dzielić się doświadczeniami, które mogą zaowocować trwałymi przyjaźniami. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Brzmi jak idealny sposób na poznanie nowych ludzi. Lekcja 11. Cechy przetrwania. Jakie cechy mogą pomóc zwierzęciu lub roślinie przetrwać i rozmnażać się? To ciekawy temat. Adaptacja jest kluczem do przetrwania, prawda? Zdecydowanie. Różne środowiska wymagają unikalnych cech. Podobnie jest z niektórymi roślinami, które mają głębokie korzenie, aby mieć dostęp do wody. Dokładnie. Zwierzęta mogą mieć kamuflaż, aby uniknąć drapieżników. Fascynujące jest to, w jaki sposób natura znajduje sposoby na zapewnienie sobie przetrwania. Tak, każdy gatunek ma swoje własne strategie przetrwania. Myślę, że badanie tych cech może nas wiele nauczyć na temat odporności. Zdecydowanie. To niesamowite, jak życie ewoluuje, by rozkwitać w różnych warunkach. Lekcja 12. Opcje śniadaniowe. Dostępne są różne opcje śniadaniowe. Czy obsługa pokoju jest dodatkowo płatna? Dobre pytanie. Niektóre hotele pobierają dodatkową opłatę za obsługę pokoju. Wolałbym wiedzieć to wcześniej. Dobrze jest planować. Tak, pomaga w planowaniu budżetu na podróż. Czy masz ulubione śniadanie? Uwielbiam obfite śniadanie z jajkami i tostami. A ty? Wolę coś lżejszego, na przykład jogurt i owoce. Brzmi zachęcająco. Powinniśmy zobaczyć, co oferuje hotel. Dobry pomysł. Sprawdźmy ich menu i zobaczmy, co możemy zamówić. Świetnie. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć dzień od pysznego śniadania. Lekcja 13. Kolorowe wybory. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wszechstronna może być marynarka wojenna? Zdecydowanie. Pasuje do wielu kolorów, zwłaszcza tych jaskrawych. To prawda. Myślę, że kolorowe sukienki potrafią naprawdę ożywić garderobę. Zgadzam się, zwłaszcza latem,
kiedy wszystko tętni życiem i jest pełne energii. Wolisz wyraziste wzory czy jednolite kolory tych sukienek? Uwielbiam wyraziste wzory. Naprawdę robią wrażenie. Ciekawe. Uważam, że jednolite kolory łatwiej się miesza i dopasowuje. To prawda, ale jest coś ekscytującego w sukience, która przyciąga wzrok. Pomyślmy o konkretnych kolorach przy Twoim następnym zakupie. Lekcja 14. Cuda dzikiej przyrody. Czy zastanowiłeś się, kiedy jest najlepszy czas na obserwowanie dzikich zwierząt? Tak, wczesny ranek lub późne popołudnie są na to idealne. Jasne, wtedy zwierzęta są najbardziej aktywne i widoczne. Dokładnie. Światło jest wtedy również piękne do fotografowania. Czy masz ulubione miejsce do obserwowania dzikiej przyrody? Uwielbiam zwiedzać parki narodowe. Jest tam tak wiele do zobaczenia i usłyszenia. Słyszałem, że w niektórych parkach w tym czasie organizowane są wycieczki z przewodnikiem. Tak, to świetny sposób, aby dowiedzieć się czegoś o zwierzętach i ich zwyczajach. Czy byłby Pan zainteresowany wzięciem kiedyś udziału w wycieczce? Lekcja 15. Sprawiedliwość i konsekwencje. Czy słyszałeś o nowej kategorii kary, o której się dyskutuje? Tak, w tej chwili głównym tematem wydaje się być wygnanie lub transport. Fascynujące jest, jak historia wpływa na współczesne systemy wymiaru sprawiedliwości. Dokładnie, to rodzi pytania o sprawiedliwość i resocjalizację. Czy uważasz, że wygnanie jest zbyt surową karą w dzisiejszych czasach? Być może zależy to od rodzaju przestępstwa i konkretnej osoby. Niektórzy twierdzą, że pozbawia to szansy na reformę. To prawda, ale inni uważają, że może to również chronić społeczeństwo przed niebezpiecznymi jednostkami. To złożona kwestia, prawda? Lekcja 16. Podejmowanie wyzwań. Jak zapatrujesz się na obecne wyzwania? Szczerze mówiąc, uważam je za całkiem ekscytujące. Motywują mnie do rozwoju. Wspaniale to słyszeć. Jak sobie z nimi radzisz? Próbuję podzielić je na mniejsze, łatwiejsze do opanowania kroki. Mądre podejście. Dzięki niemu wszystko wydaje się mniej przytłaczające. Dokładnie. Poza tym świętowanie małych zwycięstw motywuje mnie. To świetne nastawienie. Masz teraz jakieś konkretne wyzwanie? Pracuję nad udoskonaleniem moich umiejętności wystąpień publicznych. To cenna umiejętność. Jak ci idzie ćwiczenie? Lekcja 17. Znane zwierzęta. Czy zauważyłeś kiedyś, jak wyjątkowe są niektóre ptaki? Tak, wiele z nich wyróżnia się rozmiarem, ubarwieniem i ciekawymi zwyczajami. Dokładnie. To fascynujące, jak każdy gatunek ma swoje własne cechy charakterystyczne. Jednym z ptaków, który szczególnie zwrócił moją uwagę, jest paw o jaskrawych piórach. Pawie pióra są oszałamiające. Naprawdę wiedzą, jak się popisywać. A sposób, w jaki się rozprzestrzeniają, jest po prostu hipnotyzujący. A co z godnymi uwagi zwierzętami? Słyszałem,
że jeleń czubaty jest dość wyjątkowy. Tak, są małe i urocze. Mają w sobie taką uroczą obecność. Chciałbym kiedyś zobaczyć jednego z nich w jego naturalnym środowisku. Lekcja 18. Znalezienie spokoju. Czy kiedykolwiek próbowałeś skupić się na oddechu, żeby się zrelaksować? Tak, rozpoczęcie od oddechu naprawdę może pomóc oczyścić umysł. Niesamowite, jak coś tak prostego może mieć tak wielki wpływ. Dokładnie. Porzucenie zmartwień jest niezbędne dla spokoju. Czy masz jakąś rutynę dla tego rodzaju ćwiczeń? Zazwyczaj każdego poranka przeznaczam chwilę na skupienie się na sobie. Brzmi orzeźwiająco. Powinnam to włączyć do swojej rutyny. Naprawdę pomaga mi zacząć dzień z jasnością umysłu i skupieniem. Jakie techniki stosujesz podczas oddychania? Lekcja 19. Fitness i zabawa. Ostatnio myślałem o swoim planie ćwiczeń. Naprawdę? Jakie rodzaje ćwiczeń lubisz? Lubię jogę i lekkie ćwiczenia cardio, żeby zachować aktywność fizyczną. Brzmi to zrównoważenie. Joga świetnie wpływa na elastyczność i relaks. Dokładnie. Znasz jakichś dobrych trenerów na siłowni? Tak, jest ktoś, kto specjalizuje się w jodzie i oferuje świetne zajęcia. Chętnie bym to sprawdził. Pomogłoby mi to udoskonalić moją praktykę. Powinieneś. Zawsze miło jest uczyć się od kogoś doświadczonego. Ponadto zajęcia grupowe mogą być motywujące i przyjemne. Lekcja 20. Organizacja szafy. Ostatnio miałam zamiar zrobić porządki w swojej szafie. Ja też. To zawsze jest zniechęcające zadanie, prawda? Naprawdę? Od czego zazwyczaj zaczynasz? Lubię najpierw posegregować wszystko według kategorii. To ma sens. To pomaga widzieć wszystko wyraźnie. Dokładnie. A potem mogę zdecydować, co zachować, a co oddać. Czy masz jakieś wskazówki, jak zachować porządek po zakończeniu pracy? Staram się odkładać rzeczy na wyznaczone miejsca po każdym użyciu. To mądra strategia. Konsekwencja jest kluczowa, jak sądzę. Lekcja 21. Decyzje dotyczące ćwiczeń. Tejś, jak ci idzie ostatnio z ćwiczeniami? Idzie całkiem nieźle, naprawdę. Staram się być konsekwentny. Świetnie to słyszeć. Na jakich ćwiczeniach się skupiasz? Łączę ćwiczenia cardio z treningiem siłowym, żeby było ciekawiej. Mądry wybór. Taka równowaga może naprawdę poprawić ogólną kondycję. Dokładnie. Ostatnio czuję się silniejszy i mam więcej energii. Czy wyznaczyłeś sobie jakieś konkretne cele? Tak, mam zamiar przebiec 5 km w ciągu kilku miesięcy. To świetny cel. Jak się do niego przygotowujesz? Lekcja 22. Zakupy dla sukcesu. Specjalnie szukałem nowych ubrań. Naprawdę? Jakie ubrania potrzebujesz?
Potrzebuję formalnych koszul i spodni do pracy. To ważne. Czy masz już jakiś pomysł na kolorystykę? Myślę o klasycznych kolorach, takich jak biel i granat, ze względu na ich uniwersalność. To świetny wybór. Można je łatwo mieszać i dopasowywać. Dokładnie. Chodzi o solidne podstawy w garderobie. Czy znalazłeś jakieś sklepy, które mają to, czego potrzebujesz? W centrum miasta znajduje się świetny sklep specjalizujący się w odzieży formalnej. Lekcja 23. Pakowanie z głową. Tak, upewniłem się, że przestrzegałem ograniczeń wagowych i wymiarowych mojego bagażu. Świetnie. To zawsze wyzwanie, prawda? Jak sobie z tym poradziłeś? Użyłem systemu kostek pakunkowych, żeby wszystko uporządkować. To naprawdę pomaga zaoszczędzić miejsce. To sprytny pomysł. Zazwyczaj po prostu wrzucam wszystko, co kończy się bałaganem. Rozumiem, szybkie spakowanie się może być kuszące, ale kiedy zaczęłam się organizować, wszystko się zmieniło. Chyba będę musiał spróbować. Czy pominąłeś coś istotnego? Nie zupełnie. Sprawdziłem listę 2 razy, żeby upewnić się, że mam wszystko, czego potrzebuję. To imponujące. Zawsze zapominam o co najmniej jednej ważnej rzeczy. Co zazwyczaj zabierasz? Zawsze zabieram ze sobą dodatkowe ładowarki i dobrą książkę. Lekcja 24. Docenianie chwil. Ja też. Zawsze miło jest spotkać się i cieszyć małymi rzeczami w życiu. Zdecydowanie. Jakie drobiazgi sprawiły ci ostatnio radość? Znalazłem nową kawiarnię, która serwuje najlepsze ciastka. To cudowne miejsce na relaks. Brzmi pysznie. Uwielbiam odkrywać takie przytulne miejsca. To idealne miejsce, żeby się zrelaksować i obserwować świat. A ty? Wieczorne spacery po parku sprawiają mi przyjemność. Zachody słońca o tej porze roku są zachwycające. Mogę sobie wyobrazić. Natura potrafi uspokoić umysł. Często wchodzisz tam sama? Czasami, ale wolę iść z przyjacielem. To sprawia, że doświadczenie jest przyjemniejsze. Zgadzam się. Dzielenie się tymi chwilami wydobywa ich piękno. Jakieś ostatnie, niezapomniane spacery? Lekcja 25. Fascynacja kwiatami. Są maleńkie i niebieskie te konwalie. Z daleka wyglądają jak białe kwiaty. Tak, to fascynujące, jak kolory potrafią zmieniać naszą percepcję. Masz ulubiony kwiat? Uwielbiam słoneczniki i blask zawsze poprawia mi nastrój. Słoneczniki są cudowne. Trudno się oprzeć ich pogodnemu usposobieniu. Co najbardziej w nich lubisz? Podoba mi się, jak podążają za słońcem przez cały dzień. Wyglądają, jakby nieustannie szukały światła. To piękna metafora życia. Wszyscy powinniśmy dążyć do szukania pozytywności. Dokładnie. A skoro już o kwiatach mowa, próbowałeś kiedyś wyhodować własne? Kiedyś próbowałem uprawiać zioła, ale nie przetrwały długo. Ogrodnictwo bywa trudne. Naprawdę tak jest, ale nawet mały sukces jest satysfakcjonujący, nie sądzisz?
Lekcja 26. Zwiedzanie Brighton. Cóż jest Brighton, znany z bogatego życia nocnego i kamienistych plaż? Słyszałam tak wiele o Brighton. Co ci się w nim najbardziej podoba? Ta energia jest zaraźliwa, zwłaszcza latem, gdy wszyscy są poza domem. Brzmi niesamowicie. Uwielbiam atmosferę plaży. Często tam bywasz? Zawsze, kiedy mogę. To idealna ucieczka od miasta. A ty? Byłem tam tylko raz, ale chętnie tam wrócę i zobaczę więcej. Zdecydowanie powinieneś odwiedzić molo. To kultowe miejsce, w którym jest mnóstwo atrakcji. Chętnie bym wypróbował kilka z tych atrakcji. Wyglądają niesamowicie. Naprawdę! A widoki ze szczytu zapierają dech w piersiach. Lekcja 27. Radość malowania. Jak często malujesz? Staram się malować co najmniej godzinę dziennie. To naprawdę pomaga mi się skupić. To imponujące! Malarstwo może być cudowną formą ekspresji. Naprawdę, pozwala mi przekazać emocje, których czasami nie da się wyrazić słowami. Rozumiem całkowicie. Masz ulubiony styl lub medium? Uwielbiam akwarele. Ich płynność daje mi poczucie wolności. Akwarele są piękne, ale praca z nimi bywa trudna. Jak sobie z nimi radzisz? Praktyka naprawdę czyni mistrza. Nauczyłam się akceptować nieprzewidywalność. To świetne nastawienie. Pracujesz teraz nad czymś wyjątkowym? Lekcja 28. Witamy lato. Z utęsknieniem czekamy na lato, ale cieszymy się, że możemy wyjść na zewnątrz po długiej zimie. Zdecydowanie. Świeże powietrze i słońce potrafią zdziałać cuda dla naszego ducha. Nie mogłabym się bardziej zgodzić. Jaka jest twoja ulubiona letnia aktywność? Uwielbiam pikniki w parku. To taki prosty, a zarazem przyjemny sposób na relaks. Pikniki są fantastyczne. Lubię gotować przekąski, którymi można się dzielić. Co zazwyczaj przynosisz? Lubię pakować kanapki, świeże owoce i orzeźwiające napoje. Brzmi pysznie. Zwykle dodaję jakieś gry dla dodatkowej zabawy. Świetny pomysł. Gry zawsze wywołują śmiech i radość. Dokładnie. Lato to czas tworzenia wspomnień, prawda? Lekcja 29. Bezpieczeństwo w słońcu. Oczywiście, że posiedzieć na kocu. Nie chcemy się poparzyć ani mieć mokrego tyłka. To prawda. Dobry koc robi ogromną różnicę podczas aktywności na świeżym powietrzu. Dokładnie. Zawsze biorę jedną dodatkową na wszelki wypadek. A ty? Ja też tak robię. Miło jest mieć zapasowy komfort. I koniecznie miej pod ręką krem z filtrem. Musimy chronić naszą skórę. Zdecydowanie. Przekonałem się na własnej skórze, jak to jest ważne. Ja też. Teraz jestem o wiele ostrożniejszy, spędzając czas na zewnątrz. Chodzi o równowagę.
cieszenie się słońcem przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Tak, a po cudownym dniu na świeżym powietrzu możemy podzielić się historiami i pośmiać. Lekcja 30. Rodzinne dobre wieczory. Żegnamy się z mamą, przytulamy ją i całujemy. To takie słodkie. Takie rodzinne rytuały są bardzo ważne. Potem robimy to samo z tatą. Miło jest okazywać uczucia przed snem. Zdecydowanie. To miły sposób na zakończenie dnia. A co z rodzeństwem? Zawsze pamiętamy o tym, żeby przytulić też naszą młodszą siostrę. To taka rodzinna tradycja. Tradycje rodzinne tworzą więzi na całe życie. Czy masz jakieś ulubione wspomnienie z tamtych chwil? Pamiętam, jak kiedyś wszyscy siedzieliśmy do późna w nocy, opowiadając sobie historie. To było przezabawne. Brzmi wspaniale. Uwielbiam, jak takie chwile tworzą trwałe wspomnienia. Tak, każdą dobranoc to jak małe przypomnienie naszej wzajemnej miłości. Lekcja 31. Wskazówki dotyczące pakowania. To trafna uwaga. O czym jeszcze powinienem pamiętać? Pakuj się lekko, ale pamiętaj o tym, co najważniejsze. Liczy się równowaga. Zgadzam się. Łatwo spakować za dużo rzeczy, kiedy jesteś podekscytowany podróżą. Dokładnie. Zawsze wcześniej rozkładam ubrania, żeby tego uniknąć. To mądra strategia. Zazwyczaj rzucam wszystko na ostatnią chwilę. Może to być kuszące, ale planowanie z wyprzedzeniem oszczędza wiele stresu później. Zdecydowanie. Masz jakieś ulubione rzeczy podróżne, których nigdy nie zostawiasz? Zawsze mam przy sobie przenośną ładowarkę i dziennik podróży. A ty? Nie mogę podróżować bez słuchawek z redukcją szumów. Robią ogromną różnicę. Lekcja 32. Przypomnienie o pielęgnacji oczu. Powiedziała mi, żebym przyszła w piątek po okulary. To ważne. Właściwa recepta robi ogromną różnicę. Zdecydowanie. Nie mogę się doczekać, aż znów będę wyraźnie widzieć. Jak często odwiedzasz optometrystę? Staram się chodzić raz w roku. To dobrze, że mogę kontrolować stan swojego wzroku. Sprytne. Mam tendencję do zapominania, dopóki coś nie będzie nie tak. Łatwo to przeoczyć, ale nasze oczy są niezwykle ważne. Tak, nie mogę się doczekać, aż w końcu będę mieć nowe okulary. Poczujesz się jak nowa osoba z jasną wizją. Jaki styl wybrałeś? Postawiłam na klasyczny wygląd, coś co pasuje do kształtu mojej twarzy. Lekcja 33. Rozmowy o książkach. Wziąłem kilka książek do domu, żeby je przeczytać. Przeczytałem ich sporo. Lubię kryminały i biografie. To ciekawe. Tajemnice naprawdę potrafią trzymać w napięciu. Zdecydowanie. Uwielbiam próbować rozwiązać zagadkę przed końcem. A ty? Ja też lubię biografię. Poznanie czyjegoś życia może być bardzo inspirujące. Prawda. Daje wgląd w ich doświadczenia i wyzwania. Dokładnie.
Masz ulubionego autora w którymś z tych gatunków? Naprawdę podziwiam Agasę Christię za jej pomysłowe intrygi. A ty? Jestem fanką Michelle Obamy. Jej historia jest zarówno motywująca, jak i uniwersalna. Jej książka była świetną lekturą. Czułam się, jakbym rozmawiała z nią osobiście. Lekcja 34. Mądre zakupy. Czy w księgarni są jakieś aktualne zniżki? Dobra uwaga. Zawsze miło jest zaoszczędzić trochę pieniędzy podczas zakupów. Dokładnie. Uwielbiam znaleźć dobre okazje na książki. To sprawia, że zakupy są jeszcze przyjemniejsze. Czy zazwyczaj sprawdzasz ofertę w internecie, zanim pójdziesz do sklepu? Tak, czasami znajduję ekskluzywne zniżki online, których nie da się przebić. Świetnie. Zazwyczaj najpierw odwiedzam sklep, licząc na wyprzedaż. To klasyczne podejście. Miło jest przeglądać półki osobiście. Zgadzam się. Jest coś wyjątkowego w zapachu książek i dotyku stron. Zdecydowanie. Dodatkowo możesz odkryć nowe tytuły, których być może nie brałeś pod uwagę. Lekcja 35. Żądanie zmiany. Zdecydowanie. Wygląda na to, że ludzie domagają się zmian bardziej niż kiedykolwiek. Tak, istnieje silna potrzeba poprawy sytuacji społecznej i środowiskowej. Myślę, że media społecznościowe odgrywają dużą rolę w podnoszeniu świadomości. Naprawdę, ludzie mogą dzielić się swoimi historiami i szybko zdobywać poparcie. Dokładnie. To inspirujące widzieć, jak społeczności jednoczą się w imię wspólnej sprawy. Zdecydowanie. Czy brałeś udział w jakichś lokalnych inicjatywach? W zeszłym miesiącu wziąłem udział w akcji sprzątania. To było satysfakcjonujące przeżycie. To wspaniale. Chętnie dołączyłbym do takiego projektu społecznościowego. Powinieneś. To świetny sposób na poznanie nowych ludzi i zrobienie czegoś dobrego.